No i siemanko, wylądowałem w królestwie Brunei i od razu pyszne śniadanko na lotnisku, bo jestem bardzo głodny. Dopiero później ogarniam kartę SIM, pieniądze i ruszam na miasto, znaczy ruszam do hotelu, zostawić tylko rzeczy i rozpoczynam zwiedzanie. Jest to 112 kraj, jaki odwiedziłem podczas swoich podróży na 193, plus dodatkowo jest jeszcze 18 dodatkowych z ONZ+. Jestem bardzo cieszony, że tutaj jestem, bo to był w sumie ostatni z takich krajów Azji Południowo-Wschodniej, które jeszcze nie widziałem. Tak wyglądają pieniądze. Na każdym oczywiście sułtan. I te właśnie brunejskie dolary to jest jeden taki do około 3 zł. Teraz muszę kupić kartę SIM jeszcze. No i dobra, SIM kartę kupione, 5 giga na 3 dni. Nie, to na tydzień w sumie. 5 giga na tydzień za 10 brunejskich dolarów, czyli za 30 zł. Teraz pobieram właśnie aplikację. Oni tu nie mają ani Graba, ani Ubera, ani z takiego. Mają swoją, która nazywa się Dartride. No, to jest ta aplikacja do taksówek. Także jak będzie ktoś tu jechał, żebyście wiedzieli, że tamte nie działają, że trzeba taką pobrać. Pytałem o autobus, który jedzie stąd do centrum. To jakiś jedzie, ale pan radził, że tym lepiej, dużo lepiej, bo autobus tak naprawdę nawet nie wie, czy się tam zatrzymuje i tak dalej. A tu mnie taksa podwiezie pod sam hotel, zostawię rzeczy i mogę ruszać na zwiedzanie. Na lotnisku meczecik taki ładny. Musicie wiedzieć, że tutaj to jest muzułmański kraj. Ponad 70% społeczeństwa to właśnie stanowią muzułmanie. Wiele z Was będzie zaskoczonym tym, co Wam dzisiaj pokażę i tym, jak wygląda ten kraj położony w Azji Południowo-Wschodniej, oddalony bardzo daleko od krajów arabskich, a wygląda zupełnie jakby był jeden z nich po prostu. Jak chcecie skorzystać z tego darta, to trzeba wyjść na lotnisko, iść w prawo, właśnie tutaj, gdzie jest meczet, a jeszcze dalej, tutaj jest parking numer 2 i tu możecie odebrać. Oni nie mogą wjechać na samo lotnisko, właśnie dzwoni do mnie kierowca. Hello? Yes? Yes. Yeah, parking 2, yeah? P2? Yeah, I'm on the way. I'm on the way. Okay, see you. No i wszystko załatwione, kierowca już na mnie czeka. Za ten przejazd płacę coś koło 9 dolarów, tych, czy jakieś 27 zł. Postaram się dać jak najwięcej takich fajnych rad, które mogą Wam się przydać, jeśli będziecie chcieli. Hello! Jeśli będziecie chcieli odwiedzić ten kraj. No myślę, że jak ktoś podróżuje po Azji Południowo-Wschodniej, chciałby je wszystkie tutaj zobaczyć, to ten myślę, że też jest warty odwiedzenia i postaram Wam się go pokazać w jak najlepszy sposób oczywiście, w prawdziwy sposób. Jak będzie coś nie tak, to też to pokażę i o tym powiem. No, w miarę szybko dojechałem, chyba z 10 czy 15 minut byliśmy na miejscu. Tutaj jest hotel, w którym się zatrzymałem. W ogóle musicie zobaczyć ciekawą rzecz. Wszędzie są arabskie napisy. Pytałem mojego kierowcy, mówię, czy tutaj się mówi też po arabsku. Oni tutaj mówią po malezyjsku. Oczywiście każdy też mówi po angielsku. Ja mówię, że oni między sobą też mówią po angielsku. Ale możecie wszędzie zobaczyć arabskie napisy. Pytałem się go, czy on w ogóle rozumie, czy potrafi przeczytać. Powiedział, że nie. Hello! Bardzo mili ludzie to będą, z tego co słyszałem. Dobra, tu jest ten hotel, w którym się zatrzymałem. Nazywa się Al Afia Hotel. Płaciłem za nas 230 zł. Tanie nie było. W ogóle hotele tutaj nie były tanie. Dość drogie były. Ale zbieg okoliczności. Żadnego turisty jeszcze spotkałem. Wchodzę do hotelu. Cyk, Polacy. Pozdrawiam Was serdecznie, jak to zobaczycie. Miło było pogadać. Tu to jest gdzieś mój pokój. 112, tak dokładnie tutaj. No, taki pokój mam. To ja, jakbyście nie pamiętali, jak wyglądam. Yo. Nie ma źle. W łazience. Prysznic. Sea view, nie? Żarcik. Taki żarcik. Dobra, chwilę odpocznę i zbieram się zwiedzać.
Zapytałem pana, czy jest siłownia w hotelu. Powiedział, no jest mała. Faktycznie jest mała, ale akurat na takim atlasie można bardzo dużo poćwiczyć. Także biorę się za trening. Dobra, żebyście wiedzieli, jak wygląda to państwo. Jest bardzo, bardzo małe. Jedno z najmniejszych państw na świecie. To jest coś ponad tylko 400 000 ludzi. Z czego w samej stolicy, właśnie tutaj gdzie jestem, żyje coś około 160 000. 40% kraju jest po prostu zarośnięta lasami. Jest to mały kraj, graniczy z Malezją i leży na wyspie Borneo. Z czego wam się kojarzy Borneo? Z Januszy, czyli typowych nosaczy. Tutaj niestety nie będę miał okazji zobaczyć, ale i tak. O, Brunei River. O, tutaj jest rozpisane. Zaczynamy tutaj dokładnie. Jakieś ogrody i meczet duży. Cyk. Istana. To wioska na... O, całkiem fajna wycieczka. Całkiem spoko. Tutaj właśnie będziemy koło Pałacu Królewskiego. Ja to wszystko praktycznie chciałem po kolei zwiedzać, ale w sumie fajnie będzie najpierw tam przepłynąć, pokazać i później można tam sobie do każdego z tych punktów pojechać i coś więcej pokazać. Wiecie, muszę to wszystko fajnie rozłożyć na 2 dni, żebyście mieli co oglądać. Bo powiem wam szczerze, no tutaj jest tak, że 2 dni to jest maks. Po prostu 2 dni to jest maks, nie ma więcej co robić tutaj. Chyba że jedzie się jeszcze do Parku Narodowego, który też tam zajmuje podobno tam 1 dzień. Jak rozmawiałem z taksówkarzem, to mówił mi, że to jest takie 3-4 dni po prostu maks. Ale tutaj w sumie jest dobry pomysł. Tutaj ja w ogóle nie miałem w planach tego robić, a to jest całkiem fajna opcja. Okej, akurat stało się tak, że to z mojego hotelu, coś tutaj mają przystań. I muszę iść do hotelu chyba albo zapłacić, albo mi powiedzieć, że chcę płynąć. Całkiem spoko trafiłem z tym hotelem chyba. Miałem się jutro przenosić do innego, ale może zostanę. Jeszcze nie wiem. Może gdzieś bliżej centrum się przeprowadzę. Czas pokaże, zobaczę dzisiaj, obadam teren i wtedy będę wiedział. No i dobra, lipa wyszła z tym rejsem. Dzisiaj akurat nie pływają. Także jadę do centrum, jadę pod największy meczet, chyba wizytówkę w ogóle tego państwa, tego miasta. No, zaraz wam pokażę. Wygląda pięknie. Ale jestem na miejscu. No już przypadkiem, czy nie jest to teraz zamknięte. Nazywa się Masjid Omar Al Saifuddin. Nie wiem, jak to wypowiedzieć. Ciężko powiedzieć. Dobra, może kogoś spotkam, zapytam, jak to poprawnie się mówi. Wygląda pięknie. To jest największy meczet w tej części Azji. Dobra, wam powiedziałem takiej podstawowej rzeczy, gdzie w ogóle teraz jestem, jak się nazywa stolica właśnie Brunei. W sumie to się mówi Brunei Darussalam, dokładnie tak się nazywa, albo Królestwo Brunei. Stolica tego kraju nazywa się Bangar Seri Begawan. Wiecie, wiedzieli, taka nazwa i też tutaj się właśnie przylatuje. Muszę gdzieś się tutaj zapytać, żeby mi dali coś, co mogę założyć. Nie mogę wszystkich spolenkach robić do meczetu oczywiście. Bo ja czytałem, że jest zamknięte o tej godzinie, ale przyjechałem, patrzę, jest otwarte, tutaj to zobaczyć od razu. Dobra, już wiem, o co chodziło, że od 1:30 mówi, że otwarte. Przyszedłem, przywitałem się oczywiście bardzo ładnie, salam alejkum, tak wypada. No i powiedzieli mi, zapytali, czy jestem muzułmaninem, ja powiedziałem, że nie. Oni powiedzieli, dobra, to musisz być o 1:30, ponieważ teraz mogą wchodzić ludzie tylko, żeby się pomodlić. Na zwiedzanie trzeba przyjść o 1:30, mam 15 minut, zaprosili mnie oczywiście, żebym sobie tam z nimi usiadł, ale ja wolę iść od razu z drugiej strony, zrobić sobie zdjęcia, filmiki i wrócę tu za 15 minut. Kolejną ciekawostką, którą też nie dokończyłem całkiem, bo powiedziałem wam, że Brunei leży na Borneo, na wyspie Borneo. To się okaże, że z nosaczami oczywiście. I tak, tylko wam powiedziałem, że na tej wyspie, że to w ogóle 3. największa wyspa na świecie,
tutaj leżą 3 kraje praktycznie. Brunei, która graniczy z Malezją, i Indonezja. Indonezja, która zajmuje większość tej wyspy. O, widzę tu centrum handlowe. Tu właśnie mi kazali przyjechać, że tu jest centrum miasta. I to właśnie to centrum miasta jest centrum handlowe. No ciekawe. W ogóle to, na tą łódkę powiedzieli mi, że mogę przyjść dopiero jutro. O, ale tu ładnie wygląda. Na łódkę mogę przyjść dopiero jutro o 10, także zobaczymy. Jak znajdę dzisiaj inną, to pójdę na inną. A jak nie, to jutro o 10 z hotelu wezmę. Zastanawia mnie jednak, bym się tutaj schował gdzieś, żeby dronem przelecieć nad tym meczetem, bo by to pięknie wyglądało. No nie wiem, czy mogę. A nie chciałem w takim kraju sobie kłopotów narobić, szczerze mówiąc. No pięknie to wygląda, nie ma co. Już wiem, dlaczego wysłali mnie do centrum handlowego. Powinien pomyśleć, że tylko wariat o tej godzinie ma zamiar iść sobie zwiedzać. Bo ciepło jest także szok. Ale spoko, dam sobie radę. Pójdę się schłodzić za chwilę gdzieś. Czy schłodzić, dobra. Schłodzić na kawę, no. Ma to sens. Schłodzić na ciepłą kawę. Ale chodzi o to, że do centrum handlowego. Napić się kawki, doładować trochę energią. Spałem dzisiaj tylko jakieś 5 godzin. Także dobrze by było się wyspać. Dobrze by było się doładować. Dobra, skoro już mówię, że to jest Królestwo Brunei, muszę powiedzieć, o co w tym chodzi. Tutaj władzę absolutną od 1967 roku. 1967 roku. Tak, dokładnie. Stanowi sułtan Hassanan Bolkiah. Także on tu ma władzę całkowitą. Jego zdanie jest najważniejsze. Tak jak wam mówiłem we wcześniejszych filmach, to jest jeden z najmniejszych, a zarazem z najbogatszych krajów na świecie. A dlaczego? Ze względu na to, że tutaj wydobywają ropę i gaz ziemny. Szacunkowy majątek, wiadomo, mi się wydaje, że ciężko oszacować majątek kogoś, kto jest przywódcą kraju, wydobywa ropę i tak dalej, ale szacuje się na około 40 miliardów dolarów. To sobie wyobraźcie. No. Sułtan ten ze swoją 7-osobową rodziną mieszka w pałacu, ale nie byle jakim pałacu. Ten pałac też wam pokażę. Tam do pałacu nie można wejść, tam tylko jest parę dni w roku, gdzie można go odwiedzić. No, zwiedzić to raczej ciężko, ponieważ podobno jest tam 1800 pokoi w środku. Także wydaje mi się, że nawet sułtan jeszcze go nie zwiedził całego, bo byłoby ciężko, żeby każdy pokój odwiedził. Ale to wam też pokażę. Pokażę wam, chociaż pojadę pod ten pałac i pokażę wam go z daleka, bo taki plan mam. No, chyba tyle. Tu jest taka ramka, właśnie jest za mną, gdzie podobno się robi piękne zdjęcia. Dlatego idę spróbować. Akurat sobie wziąłem nawet statyw, także będzie łatwiej. Ale petarda. Normalnie jak pocztówka. Czaderska, muszę takie zdjęcie zrobić. Jakbyście zobaczyli, jak wygląda robienie zdjęć tutaj. Bardzo ładnie wygląda. Myślę, że jak to ładnie wykroję, to będzie naprawdę super. Jak wiecie, co jest w odwrócie, tak? Nigdzie nikogo nie ma. To jest pierwsza sprawa. Ja się martwiłem, jak tu latać dronem, to tak naprawdę myślę, że to nie będzie żaden problem, bo tu i tak nikt nie zauważy. No, ale druga sprawa. Musiałem ustawić tak, samowyzwalacz, biegusiem, wskoczyć i się udawało. No 10 sekund, tylko tak, że luz. Także jak chcecie zobaczyć piękne zdjęcia właśnie z tego miejsca, z tej ramki, to wbijajcie do mnie na Instagrama. Podróże, podłoga wojownika, podłoga YouTube. Znaczy podróże bez polskich znaków, czyli po drodze. Po drodze wojownika YouTube, jak to mówią, nie? Dobra, idę dalej. Musicie wiedzieć o tym, że tutaj w Brunei panuje prawo szariatu. Zostało wprowadzone wiele lat temu i panuje do teraz. Są zakazane takie rzeczy jak picie alkoholu, palenie papierosów. Wiecie, nie można takich rzeczy robić jak chodzenie tutaj za rękę, przytulanie się publiczne i tak dalej. Homoseksualizm
w ogóle totalnie zakazany. Dalej jest, jak to powiedzieć, mają tutaj dalej karę śmierci, tak powiem. Ale wiadomo, że od wielu lat nie przeprowadzili żadnego wyroku takiego, nie zabili nikogo. Ale na przykład można być tutaj skazanym na karę śmierci za przemyt narkotyków do kraju. I tak na przykład jest w Singapurze. W Singapurze, jeśli złapią cię i masz przy sobie powyżej chyba 500 gram marihuany, 25 hery, no to zostajesz skazany na karę śmierci. I można nawet poczytać na necie, jak kogoś to interesuje, możecie poczytać, że nie są żarty, bo naprawdę robią. I nieważne z jakiego jesteś kraju, złapią cię, zostaniesz skazany i już po tobie. Patrzcie, jak wygląda zestaw KFC. Dostajecie normalnie na talerzu elegancko. Sałatka, ziemniaczki z sosem, kurczak, bułka. Powiem wam, że KFC na talerzu takim normalnym nie dostałem chyba nigdy. I zobaczcie teraz tutaj nad wodę. O, już mnie pan wyczaił, pewnie będzie chciał mnie powozić łódką. How much? Yeah, how much you take it? How much? 20? Oh, it's too much. Za 15 mam z hotelu, to gdzie na miejscu będę 20 płacił. No, tutaj w ogóle jest wioska na wodzie. Jest największa wioska na wodzie podobno na świecie. To jest kompleks paru wiosek tak naprawdę. Ale ma rozwój. Ale jak będę tam, to wam trochę więcej o niej opowiem. W ogóle wziąłem sobie kawę z Coffee Bean. No, całkiem dobra sieciówka taka. Pan się mnie pytał, czy słodzę. Ja mówię, słodzę, myślę, że mi da cukier. Wrąbał mi tyle cukru, że się teraz pić tego nie da po prostu. Miazga. No, teraz poczytałem trochę więcej. Kampur Ayer się nazywa dokładnie ten cały kompleks wiosek tutaj. To miejsce składa się z 40 wiosek. Jest największym takim kompleksem na świecie ze względu na to, że wchodzi w skład 4200 różnych budynków i domów, meczetów, jakichś sklepów i tak dalej. Pomyślcie, jakie to musi być ogromne. Wioska na wodzie, która ma 4200 różnych budynków, to no, jest rozmach, nie ma co gadać. No i tam głównie się na łódkach ludzie poruszają. No wiadomo, są też pomocy i tak dalej, ale między tym właśnie co chwilę ktoś podpływa i taka wodna taksówka cały czas mi proponują. Jak ktoś mnie weźmie za dychę, to popłynę. Wiecie, no nie dam 2 dychy, jak z hotelu chcieli, z dobrego hotelu chcieli 15. To gdzie ja będę 2 dychy płacił? No bez przesady. I nie, żebym był, jak wiecie, żebym się zębił. Bo nie o to chodzi. Ja po prostu nie lubię tracić głupio pieniędzy. I żeby mi ktoś zaraz nie powiedział, daj zarobić ludziom. Tutaj ludzie dobrze żyją. To jest jeden z najbogatszych krajów na świecie, to wiecie. Ludziom pieniędzy, no, może niektórym brakuje. Ale źle im się tu nie żyje, bo czytałem o tym, jak się tutaj żyje ludziom i każdy sobie chwali. I przede wszystkim chwalą swojego przywódcę, chwalą swojego sultana. Także to jest bardzo ważne. Tak samo jak byliśmy kiedyś w Butanie. Wiecie, no są kraje, które nie bardzo lubią swoich przywódców, no nie ma co gadać, a w Butanie ludzie tak samo się wypowiadali niesamowicie o królu Butanu. Mówili, że to jest normalny człowiek, który jest ich władcą, ale który to jest władca dla ludzi, który pomaga, daje im dobre życie. I takie coś szanuję bardzo. Bo tak powinien działać każdy właśnie władca kraju danego.
Zadanie wykonane. Przyczaiłem się, polatałem. Udało się, najważniejsze. Dobra, teraz mogę iść dalej, zwiedzać. Tak jak widzieliście, jak leciałem nad tą wioską, to nie myślę, że to jest całe to, co wam mówiłem, bo to wszystko, co wam mówiłem, to 40 ileś tam wiosek. Wiecie, one są tutaj rozłożone. Ale ciekawie to wygląda. Teraz zobaczyć, to jest takie centrum też, do zobaczyć, co tam jest. Ciekawe to jest. Jestem w stolicy tego kraju, gdzie naprawdę na ulicach mało kogo w ogóle można spotkać. Jak wiecie, w jakichś innych krajach, takich zwykłych, w takich malutkich miasteczkach, no ludzi tyle, że na palcach jednej ręki można zliczyć. A tutaj takie stolice. No wiadomo, że pewnie ludzie teraz są jeszcze w pracy i tak dalej, no ale i tak to strasznie mało. To nie da. O! Nowe magnumy. Matcha. Ciekawe, nie widziałem jeszcze takich. O, pokażę wam tutaj, jak wygląda flaga. Flaga Brunei. Dokładnie tak. No i kupiłem dwa takie magnesy. To jest tak ciekawe. Kraj oddalony tak daleko od tych wszystkich takich arabskich krajów. Totalnie. Po prostu zupełnie inna część świata. Wiadomo, tam Azja, tu też Azja, ale jednak kawał drogi. Tutaj Azja Południowo-Wschodnia. No to widzicie, jak to wygląda. Jestem w samym centrum. Puściutko. Zamawiam właśnie taksę do hotelu, bo jadę zawieźć drona, żeby nie ryzykować, żeby nie mieć przy sobie. To jest dobre. Każdy przejazd kosztuje tyle samo. Albo 5, albo 5,50 tego brunejskiego dolara. Trzymać jakieś 15-17 zł za każdy przejazd. Dobra, wróciłem do meczetu ze względu na to, że wcześniej pojechałem do domu po prostu się przespać. Jakieś zmęczenie mi wyszło. Muszę iść teraz spróbować, żeby mi dali jakieś ubrania. O, widzę, że rozdają. Dobra, dadzą mi ubrania i mogę iść pozwiedzać. No dobra, dostawię od razu ubrania. Hello. Dobra, trzeba było zdjąć czapkę, założyć ciuszki długie. Ludzie się modlą, to nie będę przeszkadzał. Panowie mnie tam poczęstowali czymś słodkim, zaprosili mnie. Pogadaliśmy trochę. Oj, to jeszcze może... Czekaj, czy mogę tu przejść. Pogadaliśmy trochę, zapytali się jak tam w Polsce i tak dalej. Jak się mówi dziękuję po polsku, jak się wita i tak dalej. No śmieszne tak. Bardzo sympatycznie ludzie. To właśnie słyszałem na każdym kanale podróżniczym. Kto tutaj podróżował, każdy mówił, że ludzie w Brunei są niesamowicie mili. I powiem wam, że już parę razy dzisiaj się o tym przekonałem. Bo co się jedzie z jakimś taksówkarzem, każdy od razu zagaduje. Od razu. Wiecie, ciekawi ludzie po prostu. Tutaj tak samo. Od razu mnie zaprosili, żeby sobie porozmawiać. Także fajnie. Stałeś, myślałem, że dam radę tam iść. Ale nie wiem, czy ja to tak mogę chodzić. Wszedłem w meczecie w złe miejsce. Teraz powiedzieli, że muszę wyjść, bo nie jestem muzułmaninem. Ale przeszedłem za barierkę, już było ok, żeby nie było. Właśnie jeden z panów mi mówił, że poszedł sobie na nocny market tutaj zobaczyć. Już właśnie widzę ten nocny market. Parę straganów na krzyż. No ale co tam? Zawsze może coś dobrego się znajdzie do jedzonka. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę robi wrażenie. No i tu jest ten nocny markecik. Tak jak wam mówiłem, no parę budek na krzyż. Parę bud z jedzeniem. O, tu herbatki. Chcę znaleźć coś fajnego do jedzonka.
To mi się nie podoba. Jakieś burgery, tutaj gofry, hot dogi. Kurde, chciałem coś takiego typowo lokalnego sobie zjeść. Hello. Ale na lokalne jedzenie to chyba będę musiał odejść trochę dalej. Bo to wszystko takie mało lokalne. Jakiś sywek z festynów jakiś. Hello. No, lipa. Tu nie zjem nic. Dobra, wziąłem łódkę za 15 dolków. Jutro wezmę drugą, bo jutro będzie inna trasa, dzisiaj inna, także jeszcze płynę. Hello, sir. Over here, okay. No. Płyniemy. Płyniemy właściwie przepłynąć tą wioskę i trochę na początku popłyniemy tam przed nami, później tutaj jeszcze około 30 minut będziemy mieli. Tutaj widok jeszcze na meczet. Wiecie, tak naprawdę w Brunei nie macie za dużo do zwiedzania, ale pan mi też podpowiedział fajną sprawę, że może uda się tutaj zobaczyć nosacze. Za to trzeba trochę więcej zapłacić, ale jak się uda, to jutro popłynę. Być na Borneo i zobaczyć nosacze. Myślałem, że w Brunei nie ma, okazało się, że jednak są. Chyba, że to po prostu przynęta na turystów. I mówią, że są, a tak naprawdę akurat dzisiaj nie było. Atrakcja, czyli most. Jak patrzyłem, co warto zobaczyć tutaj właśnie w okolicy, no to był ten most, że bardzo warto go zobaczyć. Nie wiem, dlaczego to mówili, że to wszystko tutaj są, wiecie, różne części tej wioski, ale ogólnie cała jest największa na świecie, bo to wszędzie tutaj wzdłuż wybrzeża, wszędzie tam są domy jakieś na wodzie. I tam. To jest ciekawe. 40% ziemi jest tu zarośnięta lasami i tak dalej, a oni się budują na wodzie. Wiecie też, co zauważyłem, że popularne jest tutaj puszczanie latawcy. Co chwilę widać po prostu jak na pomostach gdzieś latają latawce. A teraz tutaj 7 na przykład. 7. Ciekawe. No w Polsce dalej puszcza latawce. Mało kto, nie wiem, czy w ogóle jeszcze ludzie dalej puszczają. Chyba, że się mylę, to mnie poprawcie.
Bardzo sympatyczny pan, z którym płynąłem. Cały czas się potwierdza, że ci ludzie tutaj są na maksa mili. Tylko właśnie on zabrał mnie na taką wycieczkę, na jaką miałem płynąć jutro. Wszystkie te miejsca mi pokazał po kolei. Ale za to co powiedział mi z tymi małpami, także to będzie dla mnie dobry pomysł, żeby jutro część mojego planu na jutro zamienić z tego, co miałem zrobić, tą wycieczkę, po prostu popłynąć. Mówi, że godzinę się w jedną stronę tam płynie, czy godzinę tam i z powrotem, jakoś tak. No, ale że po południu można je zobaczyć, że są na pewno. To jest super. Zawsze chciałem nosacza zobaczyć. Myślałem, że będą się specjalnie gdzieś lecieć w inną część Borneo, na przykład do Indonezji albo Malezji, żeby się to udało. A uda się prawdopodobnie tutaj. Dobra, jeszcze muszę zobaczyć, jak wygląda wieczorem. O, jeszcze zbieram i na jakąś kolację i do domu muszę trochę popracować. Piękny dzień dzisiaj, naprawdę bardzo, bardzo udany. Ale tak szczerze? O, akurat jest modlitwa. Spokojnie bym to wszystko zrobił w jeden dzień, jakbym chciał. I jak ktoś z was przyjeżdża i sobie myśli, kurde, nie no, jeden dzień to trochę mało. Nie, to nie jest mało. Wystarczy, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje. Popatrzcie, bo to was może zaciekawić. Jestem w muzułmańskim kraju. A tu cyk, krzyż, kościół jest. Tutaj po drugiej stronie drugi krzyż. No, ciekawe, ciekawe. A, to jest jakaś szkoła. Może szkoła jakaś chrześcijańska. Dobra, czas do spania. Jest 23. Musiałem czekać, aż film się wrzuci, który mogliście zobaczyć parę dni temu. Vlogi są z lekkim opóźnieniem. I co? Chciałbym podziękować w tym odcinku jeszcze DJI Ars, którzy mi dali pięknego, nowego drona DJI Mini 4. I jak wiecie, jak oglądacie odcinki, no to w Ugandzie zabrali mi na lotnisku. Nie odzyskałem już. Tam miałem Mini 3. Ostatnie parę dni latałem Mini 2. A dzisiaj i wczoraj mogliście oglądać już z Mini 4 DJI Mini 4. Także wszystkie kolejne filmy, jakie będę nagrywał, jak będziecie widzieli jakiegoś drona, tak samo u mnie na Instagramie jakieś filmiki, no to żebyście wiedzieli, że używam do tego DJI Mini 4. Dzięki jeszcze raz. Będę robił świetne filmy, tylko ten tu już ma takie bariery, że muszę poglądać trochę tutoriali i się nauczyć tego, zdecydowanie. Bo szkoda by było nie wykorzystywać jego możliwości, bo na pewno ma bardzo, bardzo duże. Zresztą już wiem, jak się nim dobrze lata, jakie ma nowe funkcje, jakie są, wiecie, między 3 a 4, a między 2 to już w ogóle nie mówię, bo to jest niebo a ziemia. Ale fajnie, naprawdę fajnie. Dobra, nic, kończę ten odcinek. Zostawcie suba, ja rano wstaję, śniadanko, siłownia i zaczynam zwiedzać i nagrywam dla was kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Wciśnij przycisk subskrypcja.